Cześć, to ja, Flavia, znana również jako Aga Czarnecka, a to jest moja prognoza energetyczna na nadchodzący tydzień, czyli od 10 czerwca. Jak się macie po tym tygodniu, który właśnie minął, który był naprawdę bardzo intensywny i bardzo dużo się działo? U mnie działo się mega dużo i bardzo dużo tematów przerobiłam i nie wiem, czy udało Wam się zajrzeć do Patreona, bo tam zawsze, kiedy przedstawiam prognozę na dany dzień, ona zawsze kończy się takim pytaniem wspierającym naszą podróż, czyli w jaki sposób możemy przetwarzać tę energię. To jest takie pytanie, które ma na celu pomóc nam, pomóc Wam, pomóc nam, sobie też zadaję oczywiście to pytanie, przetworzyć mniej więcej jakość tej energii, która napływa. Także było dużo pracy w zeszłym tygodniu. Mam nadzieję, że udało Wam się może zerknąć. Jeżeli nie, to zapraszam cały czas oczywiście. Mój Patreon, mój profil na Patreonie stoi dla Was otwarty. Moje ramiona na Was czekają. Naprawdę jest tam sporo materiału do przestudiowania i myślę, że to jest w sumie całkiem ciekawe. A co się dzieje teraz? W tym tygodniu, jeżeli możecie, to nie bierzcie sobie dużo rzeczy na głowę. Ujmę to w ten sposób. Nie to, że chciałabym jakoś Was straszyć, czy chciałabym Wam mówić o jakiś w ogóle tutaj przygotujcie się w ogóle w pancerzach, czekajcie, bo oto będzie dużo kwadratur. Nie. Kwadratura normalna rzecz. Cały czas, każdego dnia mamy jakieś kwadratury na niebie. Ale w tym tygodniu rzeczywiście muszę przyznać, że będzie ich sporo i to jest okej, bo to nam daje naprawdę fantastyczną szansę na przerobienie bardzo ciekawych energii, bardzo głęboko osadzonych energii i fajnie będzie po prostu z tego skorzystać. Auć, może boleć, auć, może być trochę niewygodnie, ale wiecie co, naprawdę to jest tego warte. Także zapraszam Was serdecznie. Po prostu nie bierzcie w tym tygodniu. Jeżeli nie możecie, jeżeli musicie zasuwać tak jak zwykle normalnie, no to oczywiście zasuwajcie, jakby spoko. Ale jeżeli jest taka opcja, żeby nie doładowywać sobie, zrobić sobie troszeczkę przestrzeni, to byłoby chyba wskazane, bo akurat ten tydzień będzie tego wymagał. Ale będą też piękne błyski, rozbłyski światła w tym tygodniu, także spoko. No to zaczynajmy. Zacznijmy od wtorku. Cóż, to jest właśnie ta pierwsza kwadratura, o której chciałam Wam powiedzieć i ona jest mocna, więc jakby nie będę tutaj za bardzo owijała w bawełnę. Jak wiemy, kwadratury zawsze w momencie szczytu to jest ich taki już topowy moment, ale najmocniej działają jak podchodzą do tego szczytu, czyli na przynajmniej jedną dobę wcześniej może być już mocno, czyli w poniedziałek może być już mocno, ale generalnie jest to kwadratura Marsa w Byku razem z Plutonem w retrogradującym w Wodniku. Co to za dwie główne energie? Jedna energia, Mars, oczywiście, reprezentuje działanie, reprezentuje pożądanie, reprezentuje akcję, reprezentuje silną inicjatywę. Jest to po prostu jeden wielki męski taki kopniak, ale kiedy jest w znaku Byka, oznacza to, że nasze działania są troszeczkę wolniejsze, ale za to bardzo stabilne i skoncentrowane na osiągnięciu konkretnego celu. Możemy być uparci, ale na pewno jesteśmy wytrwali i jesteśmy odporni, więc jakby to jest taka całkiem konkretna energia. Natomiast Pluton w Wodniku, który zresztą teraz znajduje się w retrogradacji, to będzie planeta, o której bardzo dużo mówię często i podkreślam, że jest to jakby symbol obecnie gigantycznych zmian, przez które przechodzimy energetycznych, ponieważ nasza częstotliwość się zmienia. I ogólnie Pluton jest taką planetą, która symbolizuje zawsze głęboką zmianę, głęboką transformację, przemianę na poziomie symbolicznej śmierci i narodzin. Więc jest jakby bardzo, bardzo ważną planetą, zwana planetą pokoleniową w Wodniku, który jest związany z ideami społecznymi, który jest związany z wspólnymi wartościami. Pluton wydobywa nasze myślenie o społeczeństwie i jakie są właściwie nasze wartości. A retrogradacja oznacza to, że energia tej planety będzie obecnie skierowana bardziej do środka, w związku z tym będzie jakby pracowała tak jakby wewnętrznie, żeby przemonitorować dotychczasowe wzorce naszych zachowań, nie wiem, to w jaki sposób funkcjonujemy w świecie jako kolektyw, ale oczywiście też na indywidualnym poziomie. Także kiedy te dwie energie, Marsa i Plutona, znajdą się w kwadraturze,
która jest pod kątem 90 stopni, to jest bardzo mocne napięcie i dochodzi do tak zwanego konfliktu. No więc jaki może być ten konflikt? Przede wszystkim będzie to konflikt pomiędzy potrzebą stabilności, którą reprezentuje Mars w byku, a koniecznością zmiany, którą wnosi Pluton w wodniku. Możemy czuć frustrację, możemy mieć jakieś interakcje, coś w rodzaju walki o władzę, może coś takiego się pojawić. Natomiast przede wszystkim to, na co chcę Wam zwrócić uwagę, to to, że jest to wzrost osobisty, jeżeli się zdecydujemy zmierzyć z tym. Jeżeli przejdziemy do porządku dziennego nad tym, że tak, ten konflikt jest nieprzyjemny, tak, frustracje są dosyć mocno odczuwalne, ale generalnie my jako istoty, jako jednostki możemy się dzięki temu bardzo wiele nauczyć o sobie. Ponieważ te energie będą pracowały prawdopodobnie w taki sposób, że będziemy mieli tak jakby lęk przed tym, że coś może utracimy w życiu, co jest dla nas istotne, coś, co posiadamy, albo to, co już właśnie, coś, co mamy, i ten lęk będzie mocno zaznaczony. I jeżeli zaakceptujemy ten dyskomfort i przeanalizujemy, dlaczego właściwie tak czujemy i co w ogóle tak na serio by się stało, gdybyśmy rzeczywiście to coś utracili i jakby to na nas wpłynęło, to tak naprawdę możemy dzięki tej kwadraturze wyjść o niebo mądrzejsi i o wiele silniejsi tak naprawdę. Także zachęcam Was do pracy z tą energią, nie bójcie się utraty, spoko. Jakby i tak prawda jest taka, że nic na stałe nie mamy, jest to tylko czysta iluzja, więc w środę mamy kolejną kwadraturę. No cóż, tak jak mówiłam, jest ich sporo, ale spróbujmy ugryźć ten temat. Mamy kwadraturę Merkurego w Bliźniętach i Saturna w Rybach. No to jak są kwadratury Saturna i Merkurego, no to może być, kurczę, ciężko z komunikacją. I to by się zgadzało, dlatego że Merkury w Bliźniętach jest planetą komunikacji i myślenia. Tak? Jest w znaku Bliźniąt, Merkury jest bardzo silny. I powoduje to, że jesteśmy bardzo szybcy, bardzo elastyczni, gibcy i lubimy wymieniać się ideałami i pomysłami. Jesteśmy ciekawi świata, bardzo chętnie się uczymy. Natomiast Saturn w Rybach to planeta dyscypliny i granic, bo Saturn jest planetą dyscypliny, limitacji i granic. Jeżeli jest w Rybach, to oznacza, że będzie to obszar związany z naszymi emocjami, z naszym współodczuwaniem, z naszą intuicją, z naszym jakimś takim może światem duchowym. W związku z tym, czy też w ogóle wszelkie rzeczy, które są poniekąd niewidzialne w świecie materialnym, one zawsze są bardzo mocno symbolizowane przez ryby. Dlatego Saturn w Rybach zawsze pokazuje strukturę naszą emocjonalną, naszych granic emocjonalnych, naszych granic duchowych, naszych ograniczeń w tych obszarach, może w ten sposób. Więc jeżeli te dwie energie spotkają się pod kątem 90 stopni, pojawia się napięcie, tak? Oczywiście. Więc co będziemy odczuwać? Będziemy przede wszystkim odczuwać problemy w komunikacji, w myśleniu. Jakieś blokady, jakby coś nie można było, nie wiem, wypowiedzieć na głos, albo coś, czego nie można, kurczę kaman, zaraz, nie mogę tego ogarnąć. Jak to działa? Problemy w komunikacji, normalna rzecz, absolutnie. Kwadratura Merkury-Saturn, hello. Będzie coś w rodzaju konfliktu pomiędzy intelektualną swobodą, którą niesie Merkury w Bliźniętach, a właśnie jakąś taką koniecznością dyscypliny czy odpowiedzialności emocjonalnej i duchowej. Więc oczywiście tak, pojawi się frustracja, pojawi się zwątpienie w siebie. O matko, kot do mnie przyszedł, mam nadzieję, że mi nie rozwali mojego mini studia. To napięcie, ta kwadratura między Merkurem a Saturnem, ona tak naprawdę może bardzo ciekawie zadziałać, ponieważ ona może nas zmusić do tego, żebyśmy skonfrontowali się z naszym na przykład obawą przed porażką albo, nie wiem, niewystarczalnością, co tak jakby podniesie naszą wytrzymałość duchową i psychiczną. Duchową, psychiczną, psychologiczną, wewnętrzną, coś w tym rodzaju. Bardzo jest istotne, żeby starać się myśleć o możliwości zaprowadzenia równowagi pomiędzy tymi dwoma biegunami, pomiędzy płynnym, gibkim myśleniem Merkurego, które zostało zablokowane,
i tą strukturalnością emocjonalną, duchową, ograniczeniami reprezentowanymi przez Saturna w rybach. To jest szansa duża na wzrost. Tutaj w sposób, jaki wybudujecie most pomiędzy tymi dwoma obszarami, może naprawdę nauczyć nas uporządkowanego myślenia o świecie, o którym trudno myśleć, bo tak naprawdę doświadcza się go przecież przez jakby wszystko inne, pozaintelektualnie, ale jednocześnie gdzieś tam zdyscyplinuje nas do tego, aby w odpowiedni sposób jakby komunikować się z tą częścią nas, która jest bardzo, bardzo wrażliwa, intuicyjna, duchowa i jakby nie widzi granic tak naprawdę, a wręcz chce przeniknąć granice materialności. Także taki będzie wtorek. Zdawać by się mogło, że wtorek i środa, te dwie trudne kwadratury, właściwie to przygotowują nas na to, co się wydarzy w czwartek. Bo w czwartek mamy sekstyl Słońca w Bliźniętach i Chirona w Baranie. To jest ożywczy kopniak się pojawia. To są dwie energie, które lubią ze sobą współpracować. Robią to szybko, dynamicznie, dają sobie takiego elektrycznego kopa i wzajemnie odpalają swoje zdolności, wzajemnie odpalają swoje możliwości, każda z planet. A my mamy tutaj Słońce w Bliźniętach, czyli będzie jakby symbolizować naszą ciekawość intelektualną, naszą wszechstronność, naszą zdolność do jasnego wyrażania myśli. Kiedy Słońce jest w Bliźniętach, zawsze najlepiej się czuje tam, gdzie jest dużo ludzi, można kogoś poznać, fajnie pogadać, dowiedzieć się czegoś, wymienić się informacjami. Słońce w Bliźniętach po prostu kocha towarzystwo i kocha żonglowanie i wymienianie się informacjami. Natomiast Chiron w Baranie, ja już po raz kolejny mówię o Chironie w Baranie, ponieważ jest to teraz tranzyt, który od dłuższego czasu jest. I on wchodzi całkiem często w interakcję z bardzo silnymi planetami, więc jakby wychodzą na powierzchnię nasze tematy związane z naszymi ranami i z miejscami, które czekają na uleczenie. Jeżeli mamy Chirona w Baranie, to znaczy, że rana jest powiązana z naszym poczuciem własnej wartości albo z poczuciem braku pewności siebie. Trudno nam jest działać asertywnie, trudno nam podejmować wyzwania, trudno nam wprowadzać nasze idee w działania. Trudno nam jest w ogóle zainicjować w ogóle cokolwiek. Czujemy się niepewnie i cóż, musimy się nauczyć, jak te rany pokonywać, jak te przeszkody pokonywać i jak te rany leczyć. Jak radzić sobie z głęboką niepewnością siebie i budować na niej swoje prawdziwe ja. Tak? Jakby najpierw się musimy zawsze skonfrontować z tym, co jest najtrudniejsze, żeby móc w ogóle zacząć jakąkolwiek pracę z tym czymś wykonywać, cokolwiek by to nie było. Jeżeli mamy sekstyl, który ma 60 stopni, tu się pojawia szansa na rozwój, tu się pojawia na jakieś właśnie takie ożywienie, uzdrowienie. I teraz tak, możemy tę energię Słońca w Bliźniętach wykorzystać, żeby zająć się ranami Chirona. To jest w ogóle super opcja. Dzięki temu łatwiej nam będzie tak jakby wyrażać nasze słabości, łatwiej nam będzie werbalnie komunikować o tym, z czym nam jest trudno i z czym sobie kompletnie nie radzimy. I jakby rozmowy nagle stają się narzędziem do uzdrawiania i pomagają nam przełamać niejako pewnego rodzaju taki paraliż, który nas dotychczas ogarniał, czy też z którym od jakiegoś czasu się zmagamy. I to może być bardzo pozytywne doświadczenie, dlatego bardzo Was serdecznie zachęcam do tego, żeby właśnie, tak dlatego mówiłam o tej przestrzeni, którą trzymać, że to jest bardzo fajny czas na to, żeby popracować ze swoimi ranami, przetwarzać je, bo jak wiemy, energia pracuje tak, że cokolwiek uda nam się zrobić z samymi sobą, to też wpływa na wszystkich naokoło, tak? Ponieważ energia zawsze produkowana jest ze środka i generuje zdarzenia zewnętrzne, nigdy w drugą stronę. Nigdy nie pracujemy na zewnętrznych elementach, żeby uzdrowić wnętrze. Tak to właśnie jest. Piątek. A w piątek
Po czwartkowym słońcu w bliźniętach, w sekstylu z Chironem w Baranie, okazuje się, że mamy następnego dnia sekstyl Merkurego w bliźniętach i Chirona w Baranie. W związku z tym mamy podobną, analogową sytuację do wczorajszej, jednak jeszcze bardziej pogłębioną, jeżeli chodzi o tą komunikację, czyli Merkury w bliźniętach we swoim własnym znaku daje nam nieprawdopodobną szansę do tego, abyśmy jeszcze przegadali, przynieśli znaczenie, jakakolwiek rana została w nas znaleziona, powiązana z brakiem pewności siebie, z nieumiejętnością przejścia do akcji, to w tym momencie mamy tego Merkurego z tym sekstylem, no to jest naprawdę to, co nie udało się przepracować wczoraj, dzisiaj zostaje moim zdaniem super rozpracowane. I to tak naprawdę w sposób taki zrozumienia całego mechanizmu. To jest wielka szansa, bo Merkury w bliźniętach z tą swoją prędkością, z tą swoją zdolnością rozumienia, naprawdę jakby wyrażania myśli w ogóle w sposób taki klarowny bardzo i taki bardzo komunikatywny, tak? To napędzane ciekawością, umówmy się. No, po prostu z tą uświadomieniem sobie, jak bardzo tkwimy albo nie możemy i dlaczego nie możemy jakby przejść do działania, jest naprawdę no, fantastyczną rzeczą. No. Jakby to jest bardzo, bardzo dobre i wykorzystajmy umiejętności nasze komunikacyjne, żeby się z tymi wszystkimi naszymi niepewnościami po prostu zmierzyć. Genialny czas. Drugim interesującym zjawiskiem w piątek jest Cazimi Merkurego, czyli w ogóle sami zobaczcie, co się dzieje. Tak jakby kosmos słał nam przepiękną sekwencję układów planet w takim przebiegu, żebyśmy mogli z tego wykorzystać jak najwięcej, żebyśmy mogli z tego jak najwięcej wziąć dla siebie i zrozumieć. Czyli zaczynamy od kwadratur, przechodzimy do pracy z ranami naszymi osobistymi i na koniec tutaj mamy, pod koniec dnia w piątek, bo to jest o godzinie 18 w Europie Centralnej, a o godzinie 10 rano w górskim czasie w Nowym Meksyku mamy klarowność nieprawdopodobną. Cazimi to jest takie zjawisko, które zachodzi, kiedy planeta ustawia się dosłownie w samym sercu Słońca. To jest bliziusieńko, bardzo ścisła koniunkcja. I wtedy jakby wszystkie naturalne cechy tej planety zostają jeszcze zamplifikowane bardzo, bardzo mocno. Ona ma wtedy takie jakby superpowers. I jeżeli mamy Merkurego w bliźniętach w Cazimi ze Słońcem, to oznacza, że nasz umysł staje się tak ostry jak brzytwa. Jasność myśli, klarowność wizji i ta klarowność po pracy z cieniem, no słuchajcie, kurczę, naprawdę, to jest skarb. To jest po prostu skarb. Wysoka zdolność do błyskawicznego myślenia, wyrażania skomplikowanych pomysłów albo komunikowania skomplikowanych wizji, no to Cazimi Merkurego w bliźniętach będzie do tego idealne. I po tych wcześniejszych układach między Słońcem i Merkurem w bliźniętach i Chironem w Baranie przychodzi refleksja i uzdrowienie. Przychodzi moment, w którym ten układ bardzo nam pomaga to wszystko poukładać, jakkolwiek by to nie było skomplikowane. Jest niezwykle inspirujący. Możemy poczuć takie głębokie połączenie z naszymi myślami, z naszymi emocjami, więc jakby jest na wagę złota. Do tego dialog, introspekcja. No, tak jak powiedziałam, angażujemy się tylko w ważne rozmowy, mamy w tle pracę z ranami, rozwiązujemy wewnętrzne konflikty, łatwo nam przychodzi zrozumienie ich. Jest to potężny czas na zastanowienie się, na komunikację, na pogodzenie się z tym, co wydarzyło się w przeszłości i zrozumienie, że to nie musi nas obsługiwać przez całe życie, że przeszłość była tylko po to, żeby dać nam doświadczenie, ale nie możemy ciągnąć ze sobą tej walizki i projektować sobie przyszłości, czy cały czas w teraźniejszości powtarzać sobie przeszłe doświadczenia, ponieważ to pracuje jak przekleństwo. To jest jak klątwa.
po prostu jak klątwa, jeżeli powtarzamy sobie w ten sposób rzeczy z przeszłości. I właśnie piątek będzie takim dniem, w którym będziemy mogli, to wszystko zobaczyć. Niedziela, okej. No tak, w niedzielę może być troszeczkę dziko, powiedziałabym. W niedzielę może być troszeczkę dziko, dlatego że mamy kwadraturę Wenus w bliźniętach z czarną Lilith w Pannie. Wielokrotnie mówiłam o czarnej Lilith. Mówiłam, że w Pannie ona nabiera takiego dynamicznego, bardzo silnego, krytycznego podejścia do siebie i do innych. W związku z tym jest to taki okres dla nas, który pokazuje nam taki cień związany z bardzo silną krytyką. Więc co? No więc trzeba popracować z tym cieniem. No to jeżeli mamy dwa różne rodzaje energii, które są ustawione do siebie w konflikcie, w sensie, że są ustawione pod kątem 90 stopni, mamy Wenus w bliźniętach, która jest planetą przyjemności, miłości, wymiany, relacji przede wszystkim z innymi, to w znaku bliźniąt oznacza, że ona ma ochotę na różnorodność, że ona ma ochotę na intelektualną stymulację, chce dużo rozmawiać, chce się śmiać, ma fajne poczucie humoru, lubi próbować nowych rzeczy. A mamy czarną Lilith w Pannie, która jest bardzo, bardzo, bardzo krytyczna. I wręcz tak krytyczna w taki niefajny sposób, że dosłownie taki chichot słychać, w którym ona szydzi dosłownie z pewnych rzeczy, tak? Taki rodzaj energii, taka część nas, która jest bardzo, bardzo krytyczna, ale taka po prostu naprawdę aż do takiej taka bardzo krytyczna, aż do takiego momentu takiego szyderstwa, więc jakby naprawdę nieprzyjemne. Więc do czego będziemy mieli tendencję? Taka energia może na nas wpływać w taki sposób, że będziemy przede wszystkim bardzo, bardzo samokrytyczni do siebie i bardzo krytyczni w relacjach, w których mamy do tych naszych partnerów, czy to będą relacje biznesowe, czy to będą relacje romantyczne. Mamy niezwykłą taki drive do tego, bo nam się wydaje, że my coś po prostu generalnie, nie wiem co, jak tak krytykujemy, co nam się może wydawać. Naszemu ego się wydaje, że nas jakoś w ten sposób zabezpiecza, oczywiście naturalnie zupełnie nie. Powstaje konflikt. Jedna część z nas chce wolności, chce się wymieniać właśnie ze wszystkimi, chce kontynuować relacje, a druga jest bardzo, bardzo krytyczna i przyczepia się do detali. Więc jak sobie z tym radzić? Znaczy ta surowa ocena to jest w ogóle bardzo duży temat i generalnie fajnie by było się tym... Mnóstwo osób napisało bardzo dużo periodyków na ten temat i mnóstwo fantastycznych książek, że ten wewnętrzny krytyk jest po prostu zakapiorem, który utrudnia nam mega życie, a ja się ograniczę tylko do tego, że powiem, że jeżeli jest to krytyka, to jest to powiązane z systemem ego. Jeżeli jest to powiązane z systemem ego, to wiadomo, że chodzi o kontrolę. Czy my mamy nad czymkolwiek w życiu kontrolę? Nie. Wiem, jak to brzmi. To jest iluzja. Nie mamy kontroli. Mamy kontrolę, jeżeli chcemy już używać tego słowa. Ja nie lubię tego słowa, bo ja wolę słowo połączenie zamiast kontrola. Jedyne, co możemy kontrolować, to w jaki sposób my traktujemy siebie samych. A wszystko inne jest poza naszą kontrolą. Wiem, jak to brzmi, ale tak pracuje to na poziomie energetycznym i chodzi o to, żeby bardziej uczyć się poddawać pewnym rzeczom, niż je kontrolować. Więc taka czarna Lilith, która się będzie bardzo aktywizowała w niedzielę, ona nam da odczuć, jak głęboko w nas to siedzi tak naprawdę, jak silnego tego krytyka mamy i generalnie jak potrafi być naprawdę aktywny. A kiedy dzieją się takie rzeczy, my zawsze mamy jedną taką rzecz, która jest charakterystyczna dla takich stanów, a mianowicie jest to, że nam się zawsze wydaje, że to jest nasza rzeczywistość. Że kiedy jesteśmy pod wpływem silnych emocji, trudnych emocji, kwadratur, w ogóle opozycji i tak dalej, i kiedy dzieją się rzeczy nieprzyjemne i kiedy to uderza w nas, kiedy odczuwamy wszystkie te niekomfortowe emocje, trudne emocje, potrzebne emocje, to mamy taką fiksację, że nie możemy z tym wytrzymać. W ogóle nawet często nie dopuszczamy tych emocji do siebie, blokujemy, wypieramy, wiadomo,
bo nam się gdzieś w środku wydaje, że to będzie tak zawsze. I to jest ta taka iluzja, że Matko Boska, to nie, to ja to będę trzymała na odległość, nie, bo to tak boli w ogóle. Nawet to przecież nie jest proces świadomy, to po prostu się tak dzieje. A z emocjami jest tak, że ich nie zakopujemy pod dywan, nie wypieramy, nie też siedzimy bez końca w tych emocjach, tylko pozwalamy emocjom przez nas przepływać. Każdym emocjom. Tym przyjemnym i tym nieprzyjemnym. I każda emocja jest ważna. Dlatego cokolwiek będzie odpierdzielała czarna Lilith z nami w niedzielę, bardzo dobrze. Szacun dla czarnej Lilith, bo ona nam pokazuje wszystko to, co jeszcze w nas jest nieprzepracowane. Więc to jest na wagę złota moim zdaniem. I możemy się czuć rozdarci między potrzebą nowych doświadczeń, a bardzo, bardzo taką zawyżoną poprzeczką oceniania. I wszystko może być napięte, i wszystko może być właśnie bardzo nieprzyjemne, i też wszystkie konflikty będą wychodziły na powierzchnię, ale chodzi też o to, żeby dojść do takiego punktu, w którym po prostu widzimy, że nie ma czegoś takiego jak perfekcyjność. Nie ma czegoś takiego i nie jest wcale tak, że wszechświat chce, żebyśmy byli perfekcyjni. Że my tylko możemy wstąpić na scenę, kiedy jesteśmy perfekcyjni, poukładani, najlepsi, w najlepszej wersji nas i tak dalej. To jest nieprawda. To jest mit stworzony przez nasze ego. Wszechświat uważa, wszechświat nie uważa, come on. Wszechświat mówi: taka jaka jesteś, taki jaki jesteś, tu i teraz, w tej sekundzie jesteś kompletna, jesteś kompletny. Niczego nie potrzebujesz dodatkowego. Niczego ci nie brakuje. Wszystko, co masz, jest dokładnie w idealnym porządku. Jedyne, co musisz zrobić, to odsłonić kotary rzeczywistości i spojrzeć troszeczkę głębiej. I przekierować uwagę z zewnątrz do środka, bo tam jest wszystko. Wszystko to, czego potrzebujesz w tym życiu, w tym wcieleniu, w odpowiedzi na wszystkie pytania. Wszystko jest w nas. Także polecam Wam pracę w niedzielę z czarną Lilith. Oczywiście dodam jeszcze szybciusieńko tutaj informację, że oprócz Wenus w bliźniętach, również Merkury w bliźniętach będzie miał w godzinach wieczornych kwadrat. No tutaj podobnie, z tym, że może bardziej będzie ten konflikt opierał się nie o potrzebę, nie o relacje w sensie takim, nie o potrzebę przebywania z innymi, wymieniania myśli w ogóle, choć również, ale przede wszystkim może o taką komunikację podstawową, tak? Że ten Merkury będzie chciał się komunikować i nie będzie mógł za Chiny ludowe, bo ten wewnętrzny krytyk mu na to nie będzie pozwalał. Więc znowu będzie wewnętrzny konflikt, będzie stres taki umysłowy, będzie może u niektórych jakieś takie uczucie, że nie wiem, może ja nie mam racji, może ja nic nie wiem, może ja się nie znam, no bo jakby przepływ intelektualny jest zablokowany, więc jakby biedny Merkury jakby nie może działać, tak? Więc jakby my to odczuwamy na poziomie takim ludzkim, na poziomie rzeczywistości, odczuwamy jako dezorientację, nagle nam się przestaje wszystko składać do kupy, nagle mamy wrażenie, że jesteśmy w ogóle głupi jacyś tym wszystkim, może my czegoś nie zrozumieliśmy, może to, może tamto. O co tu w ogóle chodzi? Więc albo w ogóle możemy mieć bardzo poważne problemy z wysławianiem się, tak? Że możemy mieć taki moment, że ja zawsze jak mam kwadraturę Merkurego, to przestaję móc mówić. Nie mogę wykrztusić słowa, to jest bardzo charakterystyczne uczucie. Nawet wręcz jest tak, że jak łapię się na niemożności ekspresji werbalnej, to od razu patrzę, czy ja przypadkiem nie mam w personalnych aspektach, czyli tranzyty versus mój czart urodzeniowy, czy tam przypadkiem się jakaś kwadratura Merkurego nie zakradła i zawsze się to potwierdza. Także słuchajcie, jak sobie poradzić w niedzielę? Oczywiście jak zwykle puszczamy emocje, niech płyną, obserwujemy siebie tak, jakbyśmy tak po przyjacielsku, życzliwie obserwujemy siebie, bez wyszydzania, bez wciskania igieł, wiecie, to jest naprawdę, jakby to się będzie parło, żeby to robić, ale dajmy spokój, bądźmy, strategia jest taka, życzliwy obserwator samego siebie, współczujący, tak, współodczuwający,
który jest łagodny i który jest wyrozumiały. I jednocześnie puszczamy te emocje, niech one po prostu przelatują. Po prostu niech jakiekolwiek by nie były. I być może możemy sobie zadać takie pytanie związane z jakąś taką naturalną potrzebą intelektualnej eksploracji, a akceptacją siebie. Czego nam brakuje do tego? Albo w jakich momentach przyszłości wychwytywaliśmy, że nam to wychodziło, na przykład. Okej, to by było na tyle. Zapraszam Was serdecznie na moją stronę na Patreonie, gdzie codziennie wysyłam zupełnie za darmo dla każdego z Was prognozę na piśmie i zazwyczaj z pytaniem wspierającym rozwój, żeby można było tę energię przetworzyć. Tutaj na YouTubie mówię w sposób taki bardzo żywy i taki freestyle'owy, powiedziałabym. Tam na Patreonie te informacje są bardziej uporządkowane. Chciałabym przy okazji podziękować bardzo serdecznie wszystkim moim patronom, którzy mnie wspierają i są ze mną. I mimo, że jesteśmy garsteczką, to niedługo będą nas miliony. A, to nie ma znaczenia. Bardzo się cieszę, że jesteście. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w przyszłym tygodniu, w niedzielę, jak zwykle. Postaram się załączyć tutaj taką prognozę. Pozdrawiam Was ciepło. Miłego tygodnia.